Sansevieria wężownica, potocznie zwana też językiem teściowej, jest rośliną pokojową uprawianą od stuleci. Większość gatunków pochodzi z Afryki, gdzie stawia czoła gorącemu, pustynnemu klimatowi. Jej łacińska nazwa została nadana w XVIII wieku na cześć króla miejscowości San Severo we Włoszech. Sansevierię charakteryzują twarde, mięsiste i mięczowate liście z poprzecznymi paskami. Wyróżnia się około 70 gatunków, ale tylko 7-8 uprawia się jako roślina domowa. Najczęściej wybieramy wężownicę gwinejską, Sansevieria trifasciata, z różnymi odmianami uprawnymi. Sansevierie są roślinami o grubych, prostych liściach, czasem centkowanych lub na brzegach zabarwione na żółty kolor. Najwyższe gatunki mogą osiągać nawet 3 metry, ale cechą wspólną wszystkich wężownic jest wyjątkowo silne, rozbudowane kłącze, które umożliwia im przeżycie nawet w najtrudniejszych warunkach. Naturalnie wężownica zakwita żółto-zielonymi kwiatami, z których zawiązują się czerwone jagody wypełnione nasionami. Niestety w warunkach domowych jest to prawie niemożliwe. Sansevierie są bardzo mało wymagającymi roślinami, z tego powodu jest więc polecana osobom, które mają mało czasu na opiekę nad roślinami. Sansevieria pasuje do nowoczesnych i minimalistycznych aranżacji, ale bez problemu odnajdzie się też w innych wnętrzach. Sansevierie były często używane jako dekoracja scenograficzna w wielu filmach i programach telewizyjnych, zarówno w Hollywood, jak i na całym świecie. Jest wiecznie zielona i elegancka, a do szeregu jej zalet warto jeszcze dopisać właściwości zdrowotne. Główną zaletą Sansevierii jest jej znacznie silniejsza niż większość innych roślin zdolność maksymalnego dotlenienia naszych pomieszczeń w nocy. Wężownica ma pod tym względem wspaniałe właściwości, także poprzez wyłapywanie i rozkładanie związków toksycznych, szczególnie wszechobecnego formaldehydu. Mimo swojego dobroczynnego wpływu na ludzi, Sansevieria jest trująca głównie dla zwierząt domowych, choć nie należy do szczególnie toksycznych roślin. Po kontakcie z jej liśćmi psy i koty mogą odczuwać nieprzyjemne dolegliwości, takie jak podrażnienie pyszczka i żołądka, a także wymioty i biegunka. Jeśli więc mamy domowe zwierzątko i jednocześnie zależy nam na posiadaniu wężownicy, pamiętamy o ustawieniu donicy w miejscu dla zwierząt niedostępnych. Porady pielęgnacyjne Sansevierii. Idealna temperatura wynosi dla niej od 21 do 24 stopni Celsjusza. Zimą temperatury powinny być niższe, ale nie poniżej 15 stopni. W miarę możliwości należy roślinie zapewnić jaśniejsze stanowisko niż latem i unikać przeciągów. Sansevieria nie lubi zalania, gdy rosną w ziemi, ale doskonale czują się w uprawie hydroponicznej. Używamy nawozu do kaktusów raz w miesiącu, od kwietnia do sierpnia. W pozostałych miesiącach w ogóle zrezygnować z nawożenia, jedynie ograniczając się do skąpego podlewania. Przycinanie rośliny tylko gdy liść jest chory lub mocno uszkodzony. Przesadzamy, gdy korzenie wystają przez otwory od spodu doniczki albo zauważymy pojedyncze zwisające liście. Najlepszy okres do przesadzania to marzec i kwiecień. Wystarczy przesadzać co 2 lata. Sansevierie preferują podłoże niezbyt wilgotne, przepuszczalne i przeważnie mineralne. Bardzo dobrze nadaje się dla nich ziemia dla kaktusów albo mieszanka ziemi kompostowej z piaskiem albo żwirem. Jest idealna do domów z suchym powietrzem, ponieważ nie lubi dużej wilgotności powietrza. Jeśli liście są zakurzone, czyścimy je miękką szmatką zwilżoną w letniej wodzie, przytrzymując liście ręką. Nie używamy preparatów nabłyszczających, bo zostawiają brzydkie plamy i odbarwienia. W domowych warunkach liście Sansevierii mogą dorastać od 1 do 1,5 m wysokości i roślina osiąga znaczny ciężar. Sprawdzamy, czy roślina jest dobrze ukorzeniona, gdyż ma skłonność do przewracania się, jeśli nie jest dobrze wrośnięta w ziemię. Doniczki dla nich należy wybierać o dużej średnicy, ale niezbyt głębokie, z dużym otworem odpływowym, ponieważ nie lubią nadmiaru wody. Bardzo dobrze prezentuje się w wyższych osłonkach, które zakrywają podłoże i stabilizują rośliny. Grube, mięsiste liście magazynują bardzo dużo wody i jest doskonale przygotowana do przetrwania długiego okresu suszy. Trzeba więc Sansevierię podlewać bardzo umiarkowanie i pozwalać na przeschnięcie podłoża. Podczas podlewania należy zwracać uwagę, aby nie moczyć liści, a zwłaszcza nie lać wody na rozety liści, co szybko prowadzi do zgnilizny. Jedną z technik uzyskania nowej roślinki jest rozdzielenie kłączy. Na początku należy delikatnie wyjąć sukulent z doniczki i przyciąć go w dogodnym miejscu. Z tak pozyskanych sadzonek wkrótce wyrośnie nowa, okazała wężownica. Rozmnażanie może nastąpić także przez ukorzenienie liścia. Wystarczy odciąć jego kilkucentymetrowy fragment i umieścić go w wodzie lub wilgotnym piasku.
Jeśli po miesiącu z oderwanych kawałków wyrosną malutkie korzenie, będzie to oznaczało, że rozmnażanie się udało. Roślina średniej wielkości wypuszcza 3 liście rocznie. Jest rośliną długowieczną, bardzo łatwa w uprawie, nie znosi tylko zalania. Najczęstszy problem w uprawie Sansevierii. Podstawa liści gnije, zbyt dużo wody, zwłaszcza zimą. Należy zmniejszyć podlewanie i nie dopuszczać do pozostawania wody w rozlecie liści. Brzegi liści są uszkodzone, roślina przewróciła się, niestabilnie osadzona w doniczce. Wstawiamy doniczkę do większego, stabilnego pojemnika. Jeśli stała zbyt blisko okna, mogą to być uszkodzenia spowodowane zimnem. Przestawiamy roślinę w głąb pokoju. Brązowe plamy na liściach, zalanie, podlewamy rzadziej, ale tak, aby jej nie zasuszyć. Liście blade, brak światła, przestawiamy w miejsce lepiej oświetlone. Białe wełniaste punkty na liściach, są to wełnowce, usuwamy je pojedynczo zwilżonym ręcznikiem papierowym nasączonym denaturatem albo używamy insektycydu systemicznego. Zapraszam do śledzenia kanału, niebawem kolejne ciekawe filmy, pozdrawiam.